Symphony of War – The Nephilim Saga. Gra wydana 10 czerwca 2022 przez producenta Dancing Dragon Games. Grę można kupić na Steam za 91,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 3 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy to pikselowe taktyczne RPG mnie wciągnęło? Czy fabuła jest jakkolwiek ciekawa? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą znalazłem całkiem przypadkiem na Steam, a która zaciekawiła mnie oprawą graficzną oraz krótkim gameplayem. Dodałem ją do listy życzeń i zobaczyłem, że jest na nią przecena, więc skorzystałem z niej i grę zakupiłem, ale i ukończyłem. O czym w ogóle jest ta gra? Symphony of War – The Nephilim Saga to gra, w której wcielamy się w bohatera lub bohaterkę w zależności, którą wybierzemy postać, a naszym celem jest powstrzymanie porywacza księżniczki i odzyskanie jej. A przynajmniej na początku, bo gdy to robimy, to zaczynają odwalać się pewne polityczne rzeczy, na wskutek którego miejsce księżniczki zajmuje premier czy minister królestwa i od razu robi srogi Saigon na kontynencie, w efekcie czego powstrzymać musimy jego. I jak się okazuje, nie jest to takie łatwe, bo ten ma ogromną armię pod sobą, a my jesteśmy w sumie rebeliantami, którzy złożeni są z małych oddziałów, a zwolenników nie mamy na początku zbyt wielu. Jednakże wszystko się powoli zmienia i tutaj na razie wytłumaczę kwestię mechaniki gry. A zatem mamy paru bohaterów, którzy mogą stworzyć oddział z nimi na czele. Do dyspozycji mamy wiele jednostek, które możemy ulepszać na różne sposoby. Na przykład zwykłego chłopa z mieczem możemy rozwinąć w kawalerię, pikiniera, wielkiego rycerza z mieczem, a łucznika w kusznika, konnych łuczników czy łotrzyków. Mamy spore możliwości, jak zbudujemy naszą armię i jak ją ulepszymy, bo prócz rozwijania jednostek mamy też przedmioty i poziomowanie zarówno bohatera, ale i armii. Wystarczyła sama ta mechanika, bym był zakochany, a dalej jest tylko lepiej. Prócz bohaterów fabularnych, to i nową armię możemy stworzyć z jednostki, którą wyznaczymy na bohatera czy kapitana. Jak zwał, tak zwał. Chodzi po prostu o to, że możemy stworzyć własne oddziały, a nie być zależni tylko od gotowych już bohaterów. Gra jest turówką i za każdym razem jak jesteśmy na mapie, to widzimy wszystkich wrogów, a cele ukończenia danego etapu są różne, bo nie tylko są to zadania wybicia wszystkich lub przejęcia miast czy zamków, ale i czasem trzeba uciekać z danego rejonu jak najszybciej. Walki zaś są automatyczne, my tylko wchodzimy do ekranu walki i patrzymy, jak się ona odbywa, nie mamy na nią wpływu. A przyznam, że podobało mi się ich oglądanie, zwłaszcza jak miałem magów, bo ich ataki są bardzo fajnie zrobione. A tym bardziej jak masz w armii 3 magów o różnych żywiołach. Przyznam, że gra momentami jest ciężka, zwłaszcza jeśli nie zbudujemy sobie zbyt dobrej armii lub jak kompletni wariaci będziemy przejść po prostu do walki, a ta nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Czasami lepiej jest osłabić wrogów np. w formie rozstawienia łuczników na murach i stamtąd ich atakowania, bo wówczas jak mają zasięg, to mogą zestrzelić jakiś oddział. Więc bezmyślne atakowanie od razu wroga nie zawsze da nam pewność, że zwyciężymy. Dodatkowo ostatnia walka była dla mnie kurewsko ciężka i powtarzałem ją z 5 razy, bo nie wiedziałem jak do tego podejść, jak go pokonać i musiałem poćwiczyć i wypoziomować moją armię, bo byłem kompletnie bez szans. Możemy mieć interakcje z innymi bohaterami, a nawet stworzyć romantyczną relację. Możemy nawet decydować o tym, kto się zwiąże z kim, jeśli chodzi o innych NPC, także jesteśmy tutaj takim bogiem miłości. Wpływ to ma głównie na zakończenie i dalsze losy bohaterów, ale jakieś bonusy tam bodajże też były. Przyznam, że historia była dla mnie średnia, bo była bardzo typowa, nieszczególnie kreatywna. Jakby jechanie po schematach. Polityczne zagrywki, zdrady, walka z władzą i tym podobne. Jedyne co to fragment z boskimi mocami mi się podobał i mnie jakoś zaciekawił, a tak miałem naprawdę niechętne podejście do czytania dialogów, bo były one dla mnie niezbyt interesujące. Mimo fabuły to gra mnie ogromnie wciągnęła, przyznam, bo rozwijanie armii, robienie misji, kombinowanie w jaki sposób odnieść jak najmniejsze straty i zdobycie jak najwięcej surowców czy bonusów do rozwoju armii sprawiło mi wielką frajdę i naprawdę dużo czasu poświęciłem, by wybudować solidną i potężną armię. Poziom trudności momentami sprawiał mi problem, ale podobało mi się to wyzwanie i czasem jak myślałem, że już zwyciężyłem, to nagle widziałem hordę wroga, która przyszła jako posiłki, a stan zdrowia i liczebność mojej armii była naprawdę kiepska, więc momentami było trzeba jak najszybciej uciekać, by w ogóle ukończyć dany etap. Gra ogólnie w zamyśle i mechanice jest prosta, ale wyzwania jakie staną nam na drodze bywają niezwykle trudne.
Musimy ostrożnie budować armię i przemyślanie, gdyż warto zrobić kilka oddziałów na dystans, by wcześniej osłabić wrogie jednostki, potem armię złożoną z ciężko zbrojnych grup kawalerii oraz oddział z kapłanami, by uleczyć rannych. Możliwości tu jest sporo pod tym względem. Nie widzę tu większych minusów, poza chyba mdłą dla mnie historią, która mnie w ogóle nie wciągnęła i szczerze to momentami pomijałem dialogi. Ostatni boss to nie tyle minus, co moje własne kiepskie dobieranie oddziału na początku, a potem je solidnie rozbudowałem i ukończyłem grę i jestem z tego ogromnie zadowolony. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie nie zauważyłem większych problemów, choć z jakiegoś powodu czasem mi FPS-y spadały, a jest to dziwne, bo gra to pikselówka i nie powinna wiele wymagać od kompa. Błędów czy crashy nie miałem, więc pod tym względem jest dobrze. Audio. Muzyka jest przyjemna, choć powtarzalna, ale ogólnie jest całkiem niezła. Gameplay. Grało mi się wyśmienicie. Budowanie armii, rozwijanie jej, zdobywanie artefaktów czy handlowanie i niszczenie kolejnych oddziałów sprawiło mi nie lada rozrywkę. Jedynie fabuła mnie trochę nudziła, ale szczerze w tym przypadku ją odłożyłem na drugi plan. Grafika. Gra, mimo że pikselowa, to podobały mi się modele postaci, jednostek i mapy, czy rejony, na których toczyliśmy bitwy. Podsumowując, Symphony of War The Nephilim Saga to gra, która mnie naprawdę wciągnęła i przy której ogólnie spędziłem około 33 godziny. Gra ma jeszcze DLC, może się za nie kiedyś wezmę, ale póki co sama podstawka była dla mnie satysfakcjonująca, a jestem ciekaw, czy by może stworzyć drugą część lub coś podobnego do tego, bo mechanika i zamysł mi się nieziemsko spodobał. Cena, nawet w przypadku oficjalnej, nie jest wygórowana, a myślę, że można tu spędzić dużo czasu, bo mamy tu spore możliwości, jeśli chodzi o budowanie naszych armii, przez co możemy potem szerzyć postrach wśród naszych wrogów. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!